pytanie, jak pomóc sobie, kiedy dopada nas lęk, nawet czasami tak silny, że przyjmuje atak jakiejś paniki, przerażenia. Mamy na to kilka sposobów. Po pierwsze, nasza głowa i to, co sobie pomyślimy, jest źródłem tego, jak się poczujemy, więc wtedy, kiedy przechodzą nam przez głowę negatywne myśli, warto jest je zatrzymać, przyjrzeć się im i zastanowić się, jak mogę pomyśleć o tej sytuacji inaczej, w taki sposób, który nie będzie powodował u mnie negatywnych emocji, nie będzie ich nasilał. Czasami jest tak, że myśli, które mamy w głowie, przebiegają bardzo szybko. Nawet nie mamy świadomości, że pomyśleliśmy, tylko łapiemy się właśnie na tym, że już doświadczamy negatywnych emocji. Wtedy też powinniśmy na chwilę się zatrzymać, poszukać, co takiego przez chwilę mogło nam się pojawić w głowie, jaka to była myśl, o czym myśleliśmy, co w tej myśli przyniosło te negatywne emocje i też z nimi podyskutować, dlatego że to, co przebiega nam bez udziału naszej świadomości i bez przyjrzenia się, bywa czasami silnie negatywne, wpychające nas bardziej w negatywne emocje, natomiast kiedy przyjrzymy się temu trochę jako taki postronny obserwator własnych myśli, mamy szansę spojrzeć na to w sposób bardziej zgodny z rzeczywistością i bardziej uspokajający. Takim pomocnym sposobem może być też pomyślenie, co powiedziałaby osoba taka z naszej, czy z przeszłych relacji, czy z aktualnych relacji, ktoś, kto kiedy się z nim spotykaliśmy, potrafił wzbudzić w nas otuchę, pozytywne emocje. Możemy przywołać sobie obraz tej osoby i pomyśleć, co ona by nam powiedziała w takiej sytuacji, co by odpowiedziała. My emocje przeżywamy przez ciało. W związku z tym każda zmiana, ruch w ciele jest też czymś, co pomoże nam te emocje zmienić. Popatrzeć przez okno, zwrócić uwagę na ludzi, popatrzeć gdzieś dalej. Czyli to, co pomoże nam przekierować uwagę ku innym sytuacjom. Może być pomocne to, że zadzwonimy do kogoś i porozmawiamy też z kimś, kto może być wspierający. Jeżeli mamy psa, wyjście na spacer z psem, pójście do sklepu, jakby zebranie się ku normalnej czynności. Natomiast jeżeli nie mamy takich nawyków, które by były związane i właśnie i z ruchem, i z tym, żeby dostarczyć sobie porcję czegoś pozytywnego, no to warto też sobie wymyśleć to, tak? I dodać coś takiego do własnego codziennego dnia. Unikajmy sytuacji, które pogarszają nasze emocje, czy wiadomości, które wprowadzają nas w bardziej negatywny stan. Unikajmy osób, które mogą być też źródłem negatywnych emocji ze względu właśnie na ich jakiś strach i przerażenie. Pamiętajmy, żeby zachować własny, zdrowy rozsądek i otaczać się ludźmi, którzy będą nas wspierać. W najtrudniejszych sytuacjach negatywne emocje nie są dobrym doradcą, więc tym bardziej, kiedy jest ciężko, kiedy jest trudno, kiedy moglibyśmy się czuć zagrożeni, warto jest zadbać o to, żeby te emocje obniżyć i spotykać się z osobami, czy rozmawiać z osobami, które też wiedzą, jak można o te własne emocje zadbać.